No cześć siemaneczko, witam Was w całej swojej serdeczności na swoim kanale, a dziś przerobimy sobie coś, co nie sądziłem, że tak szybko będziemy mogli sobie przerabiać. Dziś przerobimy sobie Toshibę Satellite Pro 440 CDX, a możemy to zrobić dzięki jednemu z subskrybentów, a mianowicie jeden z subskrybentów, Radek, napisał do mnie, czy nie chciałbym takiej matrycy. Powiedział, że ma i że może mi ją wysłać. Generalnie nie zastanawiając się zbyt długo, zgodziłem się na wysyłkę tej matrycy. No i dzięki właśnie Radkowi mamy tutaj kompletny komputerek już z gotowym panelem. Jak tutaj widzicie na zdjęciach wcześniej, tutaj zakładałem ten panel, sprawdzałem, czy działa. Okazało się, że jest jak najbardziej w 100% sprawny i jeszcze dodatkowo okazało się, że nie jest to matryca DSTN. Nie wiem, czy Wy wiedzieliście, ja na przykład nie wiedziałem, że pomiędzy matrycą pasywną DSTN a matrixem TFT była jeszcze jedna matryca, a jaka już Wam mówię. Specjalnie na tę okazję ściągnąłem sobie pełną specyfikację tego komputerka i wygląda to mniej więcej tak, że mamy tutaj zastosowaną matrycę Fast Scan High Contrast Color. Jest to matryca inna niż DSTN i nie to samo co TFT Matrix. Mamy tutaj matrycę, która ma troszkę lepsze odświeżanie od DSTN-a, a mówiąc troszkę lepsze, mam na myśli 2 razy szybsze, niższy kontrast niż Matrix i ogólnie, no tak, jest tutaj delikatne smużenie, ale szczerze powiedziawszy, ona bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, o czym sobie jeszcze tutaj na tym filmie wspomnimy. Sama Toshiba jest w 100% kompletna, jest ona w pełnym zestawie, z oryginalnym dyskiem, z oryginalnymi częściami, nic tutaj nie było kombinowane i generalnie bateria bez problemu tutaj śmiga. Jak widzicie, nie mamy podłączonego w ogóle żadnego zasilania. Sprawdzimy tutaj, czy coś będziecie widzieć. Myślę, że tak. Coś tutaj się dzieje na ekranie. I generalnie nam śmiga. Jeżeli chodzi o samą specyfikację komputera, to sam ten komputer zbudowany jest w oparciu o procesor Pentium 1 133 MHz z instrukcjami MMX. Jeżeli chodzi o pamięć operacyjną, wbudowane mamy tutaj 16 MB, które dodatkowo zostały rozszerzone o 16 MB moduł. No i powiedzcie, że ten dźwięk nie jest piękny. Jak ja lubię te dźwięki tych starych Windowsów, to sobie nawet sprawy nie zdajecie. Generalnie, jeżeli chodzi o samą pamięć, jest to pamięć EDO, taktowana 66 MHz, 60 nanosekundowa wedle specyfikacji. I generalnie tutaj w tym temacie to by było na tyle. I zaraz sobie zresztą zobaczymy, bo rozbiorę na czynniki pierwsze ten laptop, żeby go Wam tutaj omówić, żeby pokazać, jak on jest zbudowany. Zobaczycie pewną rzecz, która jest nie do końca oczywista, ale to zaraz. Jeżeli chodzi o samą kartę graficzną, to za obróbkę wideo odpowiada tutaj kontroler Chip and Technology. Jest to karta graficzna na PCI, ma 2 MB pamięci RAM i generalnie jeżeli chodzi o laptopy z tamtego okresu, to jest to, no, można powiedzieć, taki wypasiony chip, bo szczerze powiedziawszy najdroższy laptop świata w tamtym okresie, czyli Dell XPI-CD, miał grafikę, która miała 1,25 MB pamięci, co jest tutaj już na korzyść Toshiby naprawdę wow. Jeżeli chodzi o pamięć wideo, tutaj mamy zastosowane EDO-ramy tak samo, jak w przypadku pamięci RAM. Są to pamięci 50 nanosekundowe, czyli o 10 nanosekund szybsze, jak w przypadku pamięci RAM komputera. I mamy tutaj grafikę zgodną z DirectX 3.0, zdolną do wyświetlenia maksymalnej rozdzielczości 1280 na 1024 w 16-bitowej palecie kolorów. Więc wydaje mi się, że jak na tamten okres czasu, naprawdę bardzo, bardzo kozacka karta graficzna. Co się tyczy samego komputera, jak widzicie tutaj na naklejce, sam komputer został zaprojektowany z myślą o systemie Windows 95 i też taki system operacyjny jest na tym komputerku zainstalowany.
Oprócz samego procesora, pamięci, oczywiście mamy tutaj kartę dźwiękową. Karta dźwiękowa tutaj jest Yamaha, zgodna z OPL3 w standardzie ISA, więc jeżeli chodzi o kompatybilność z grami DOS, jest naprawdę bosko i wszystko tutaj pięknie śmiga. Co się tyczy dalej peryferiów, to CD-ROM w tamtym okresie to nie było takie oczywiste, że CD-ROM jako taki funkcjonował w tego typu sprzęcie. Jest w standardzie PO4 i gwarantuje transfer rzędu 1,5 MB na sekundę. I wiem, może większości z Was wydać się to dzisiaj śmieszne, ale wtedy to było naprawdę niemało. Sam dysk również pracuje w standardzie PO4 i oferuje maksymalny transfer na poziomie 3 MB na sekundę, co również wtedy małą wartością nie było. W samym komputerku można było zastosować modem, jest tutaj przystosowany, jest tutaj specjalne miejsce na niego, natomiast w mojej wersji tego modemu nie ma. No i generalnie pokrótce to by się tutaj sprowadzało do tylu. Ponadto, wiadomo, mamy klawiaturkę standardową Toshiby, o czym sobie jeszcze zaraz powiemy przy okazji oglądania tego, co tutaj się dzieje. I maksymalny dysk, jaki tutaj był montowany w tej Toshibce, to 2,1 GB. Ja tutaj mam akurat wersję troszkę prostszą, z dyskiem 1,4 GB pojemności, ale myślę, że jak na tamten okres czasu, jak najbardziej fajnie to tutaj nam śmiga. I pokrótce, jeżeli chodzi o sam ten sprzęt, to by było na tyle. Natomiast spójrzmy teraz, jak to jest zbudowane, a następnie omówimy sobie w podsumowaniu, co dalej. No więc spójrzmy, co kryje się tak naprawdę w środku takiej Toshiby. Na początek trzeba powiedzieć, że sama Toshiba składa się z dwóch płyt głównych. Pierwsza płyta główna znajduje się na spodzie tego kadłuba, no i ma tutaj dość rozbudowaną sekcję zasilania, a także kontroler IDE, który odpowiada za komunikację z napędem CD oraz z dyskiem twardym. Jeżeli chodzi o jakość tych kondensatorów, wszystko tutaj jest jak najbardziej ok. Widać, że tutaj Toshiba naprawdę wie, co znaczy Pro. Po tylu latach, a mianowicie 28, no bo przecież nie zapominajmy, że laptop jest z roku 1998, tutaj naprawdę wszystko jest sztos i nie bardzo się jest do czego przyczepić. Sam kontroler komunikuje się z resztą płyty głównej za pośrednictwem interfejsu ISA i oferuje transfery na poziomie PO4, czyli tak naprawdę kilka megabajtów na sekundę, ale generalnie w tamtym okresie było to jak najbardziej ok. Przechodząc dalej, spójrzmy na samą płytę główną. Sama płyta główna tego laptopa jest tak naprawdę dość fajnie zbudowana. Mamy tutaj z ciekawostek fajnie rozwiązane samo chłodzenie procesora. Z jednej strony tutaj mamy taką płytkę, która jednocześnie jest czujnikiem temperatury. Jeżeli sobie ją odchylimy, mamy tutaj rozbudowany czujnik temperatury, który tak naprawdę delikatnie przylega do jakby spodniej części samego chipu, odczytując tą temperaturę i dbając o to, żeby nic nam się tutaj nie przegrzało. Jest to całkiem fajne rozwiązanie, stosowane również i w Dellach w tamtym okresie, jak też również w IBM-ach. Jeżeli sobie popatrzymy jeszcze na tę stronę płyty głównej, zobaczymy tutaj, że mamy, już Wam pokażę, cache procesora, mamy tutaj dwie kostki cache'u i z takich rzeczy ciekawszych mamy tutaj jeszcze BIOS naszego komputera, a także dwie kości RAM karty graficznej Chips and Technology, która jest wbudowana tutaj w płytę główną. Każda z tych kości ma 512 KB pamięci RAM. Jeszcze patrząc na całą tą płytę, mamy tutaj gniazdo pamięci i wprawne oko mogłoby powiedzieć, że wrzucamy tutaj SD-ramy, a to nic bardziej błędnego. Jeżeli chodzi o tę płytę główną, mamy tutaj zastosowane pamięci EDORAM. One tak naprawdę na pierwszy rzut oka absolutnie niczym nie różnią się od pamięci SD-RAM, natomiast różnią się znacząco, jeżeli chodzi o samą konstrukcję. Są taktowane 66 MHz i tak naprawdę jeżeli wrzucimy tutaj SD-RAM, nawet taktowany 66 MHz, nie będzie nam działał. To jest temat, który przerabiałem również z Grzegorzem z kanału Grzegorz Opowiada i tutaj też wyjaśniliśmy sobie te kwestie. Tutaj musi być zastosowana pamięć EDO.
Jest to tak naprawdę krok naprzód Toshiby, ponieważ w Pentiumach 1 większość producentów stosowała jeszcze pamięci SIM 30-pinowe, a tutaj Toshiba już poszła do przodu, czyli mamy już tutaj dość fajny progres w stosunku do innych producentów, co jeszcze bardziej podkreśla pro tego laptopa. Jeżeli odwrócimy sobie tę płytę główną, zobaczymy kilka ciekawych rzeczy, które nam się tutaj dzieją. Mamy dwie kości RAM, tak samo po 512 KB każda, do chipu graficznego Chipset Technology, który znajduje się tutaj. Razem tworzą nam 2-megabajtową pamięć operacyjną. I tak naprawdę jest to też troszkę taki ewenement, ponieważ bardzo mało producentów w tamtym okresie stosowało 2-megabajtowe karty graficzne w swoich laptopach. Co, jak już wcześniej wspomniałem, tak wspomnę jeszcze raz, po raz kolejny podkreśla pro w tym laptopie. Tutaj po tej stronie mamy odkryty chip procesora Pentium 133 MHz z instrukcjami MMX. I co ciekawe, ten chip tutaj jest powlekany pastą termoprzewodzącą, która jest już w tej chwili wyczyszczona, ze względu na to, że ona już tutaj była całkiem wyschnięta. A z ciekawszych jeszcze rzeczy, już Wam tutaj pokazuję, mamy pozłacany radiator. Mamy tutaj pozłacany radiator, który przylega bezpośrednio do tego chipu, a z kolei na ten radiator przylega kolejny radiator z thermalpadem, który jest akurat w bardzo dobrej kondycji, który jest z kolei aluminiowy i tutaj połączony z wentylatorkiem, który również jest w aluminiowej obudowie i to razem odpowiada za odprowadzanie ciepła z tego procesora. Patrząc jeszcze na tę płytę główną, zobaczymy sobie chipset, który jest tutaj oryginalnym chipsetem NVIDII, Toshiby. Jest to autorskie rozwiązanie. Nie ma tutaj żadnych Inteli, Ali, ani innych wynalazków. Toshiba tutaj zaprojektowała własny chipset oraz idąc kawałek dalej, jak sobie tutaj zobaczymy, mamy chipset Yamaha OPL, mamy tutaj dźwięk OPL trójkę, który całkiem fajnie reprodukuje nam dźwięk w grach DOS, co zresztą zdziwieniem nie powinno być, ponieważ Toshiby w tamtym okresie bardzo dobrze stały z tym tematem. Dodatkowo na płycie mamy tutaj wlutowane pamięci RAM do samego komputera, gdzie są to kostki, które razem tworzą nam bank 16-megabajtowy. Czyli mamy tutaj 16 MB wbudowane w płytę i jak wcześniej zdążyliście zauważyć, dodatkowe 16 MB w postaci kości Edo RAM. Patrząc tutaj dalej na płytę, widzimy jeszcze sporo różnych chipów, których ja osobiście jeszcze nie zidentyfikowałem i myślę, że nie będę tutaj sobie tym głowy zaprzątał. Generalnie mniej więcej tak to jest tutaj zbudowane i popatrzmy sobie jeszcze na pozostałe komponenty. Patrząc dalej, mamy tutaj klawiaturkę Toshiby standardową w tamtym okresie dla tego typu komputerów i tak naprawdę Toshiba bardzo długo stosowała standard tych klawiatur. Tak naprawdę te same klawiatury można było spotkać zarówno w laptopach klasy Pentium 2, jak i późniejszych laptopach klasy Pentium 3. Zasadniczo te klawiaturki też były naprzemienne, więc jeżeli macie klawiaturę z jakiejś starszej Toshiby, a w innej starszej Toshibie, gdzie tej klawiaturki nie macie, to z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie pasować jedna do drugiej. Generalnie, idąc dalej, trzeba sobie jeszcze powiedzieć, że Toshiba w tamtym okresie, a to był rok 96, wypuściła jako jedna z nielicznych na świecie laptopa, który już miał port USB. Jest to port USB w standardzie 1.0 i tak naprawdę jest to takie wow, ponieważ większość producentów w tamtym okresie w ogóle nawet nie myślała, żeby stosować porty USB w swoim laptopie. Taki na przykład Dell XPI CD, który wtedy był najdroższym laptopem na świecie, nawet portu USB nie posiadał. Więc po raz kolejny jakieś wow. Co się tyczy baterii BIOS, mamy tutaj baterię podwójną, gdzie mamy baterię główną i baterię backupową. Obydwie te baterie są jeszcze w dobrej kondycji, gdyż ani jedna z tych baterii jeszcze nam tutaj nie wylała, więc myślę, że jest całkiem sympatycznie. I fajnie, że coś takiego tutaj mamy ciągle na chodzie. I jeżeli chodzi o resztę komponentów, myślę, że omówiliśmy sobie już na poprzednim filmie. Ja teraz się zajmę złożeniem tego wszystkiego w całość, a jeżeli mi się uda, zobaczymy się zaraz w dalszej części filmu.
Jak widzicie, Toshiba skonstruowała ten laptop na bogato i generalnie rzecz ujmując, naprawdę wielkie wow dla Toshiby, że zrobiła tego typu sprzęt w 1996 roku. Nie był to najdroższy sprzęt na świecie, a w porównaniu z Dellem XP-CD, który do tej pory był dla mnie takim wow, to ta Toshiba jest bardziej bogata. Co prawda nie ma wbudowanej stacji dyskietek, ale możemy ją dołączyć dodatkowym portem rozszerzeń, który jest tutaj po lewej stronie i bez problemu będzie nam w systemie funkcjonować. Natomiast na dzień dzisiejszy dużo fajniejszym dodatkiem jest fakt, że sama Toshiba posiada port USB, którego Dell XPI wtedy posiadać nie posiadał. Dodatkowo jest tutaj, wydaje mi się, subiektywnie lepsza karta dźwiękowa jak w Dellu. Ta ESS Maestro, którą ma Dell, jest ok i do gier DOS jak najbardziej fajna. Natomiast no, Yamaha z Opel trójką tutaj to klasa sama w sobie, więc tutaj nie ma nawet co polemizować. Ten laptop, jeżeli chodzi o dźwięk, jest naprawdę wow. Pozytywnym zaskoczeniem dla mnie osobiście jest ta matryca. Co prawda nie jest tak responsywna jak TFT Matrix, natomiast szczerze powiedziawszy, wczoraj, kiedy zgasło światło, kiedy wszyscy już sobie poszli spać, ja sobie dalej konfigurowałem tą Toshibę, instalowałem sobie różne oprogramowanie, do tego instalowałem gry i w pewnym momencie zainstalowałem, skonfigurowałem Descenta i odpaliłem, czy to działa i jak to działa. I szczerze Wam powiem, że sama imersja, samo doświadczenie grania na tej matrycy przy zgaszonym świetle w nocy jest, kurde, no może to jest herezja z mojej strony, ale całkiem niezłe. Ta matryca w odpowiednich warunkach nadaje się do tego, żeby coś tutaj na niej ograć. I szczerze powiedziawszy, porównując ją do TFT-ka, to kurde, wydaje mi się, że bliżej jej do monitora CRT, jak do takiego TFT LCD. Dlatego, że przy odpowiednim świetle, czyli czytaj tutaj jest ciemno, daje nam takie doświadczenie takiego starego CRT-ka. Nie ma tutaj takiej typowej pikselozy, jaka jest na zwykłych matrycach TFT. Jest to takie bardziej, można powiedzieć, rozmyte. Pewnie w jakimś stopniu tutaj daje to, że ona ma wolniejsze to odświeżanie, ale z drugiej strony, kurde, naprawdę nie jest źle. Nie ma szału, żebyście mnie źle nie zrozumieli, natomiast jest dużo lepiej niż myślałem, że będzie. Więc no kurde, wow, fajnie to tutaj bangla. I generalnie, jak widzicie, całość tutaj jest fajna, sprawna, działająca. I no kurczę, ja tutaj nagrywam z Wami ten odcinek. On troszkę trwa, wiadomo, ja tam po drodze robię jakieś cięcia, coś skracam, bo momentami pierdzielę głupoty. Ale nie umniejsza to faktu, że cały czas ten laptop tutaj na tym blacie stoi, on jest załączony i jak widzicie nie ma żadnego dodatkowego zasilania, więc bateria świetnie trzyma, co jest na pewno dużym atutem. I cóż, jakbym mógł podsumować tę Toshibę po tych 28 latach jej żywotności? Jeżeli chodzi o zastosowane technologie, to na tamten czas wyprzedzała epokę, ponieważ ma zastosowane rzeczy, których inni producenci wtedy jeszcze nie mieli. Natomiast jeżeli chodzi o trwałość, no to tutaj muszę oddać pokłon w stronę Della, dlatego że biorąc pod uwagę laptopy z tamtego okresu, a miałem ich kilka, ja miałem Kompaku, znaczy mam ich kilka, mam Kompaku, które będziecie mogli zobaczyć niebawem na przyszłych odcinkach. Mam Toshibę, jak widzicie, mam też różnego rodzaju IBM-y i też Delle. I generalnie jeżeli chodzi o ząb czasu, o to jak się zestarzały plastiki i jak są trwałe po latach, no to Dell tutaj niesie flagę pierwszeństwa. Jeżeli chodzi o trwałość, to naprawdę Delle tutaj robią robotę i są dużo trwalsze i wytrzymalsze niż laptopy innych producentów po tych kilkudziesięciu latach. A na koniec z ciekawości jeszcze chciałbym Wam pokazać jedną rzecz, ponieważ te laptopy wyszły w tym samym okresie, no to grzechem byłoby ich nie porównać, a mianowicie mamy tutaj Toshibę Starlight Pro 440 CDX i mamy tutaj Libretto 50 CT. To są laptopy, które wyszły w tym samym okresie czasu i mają w zasadzie podobne parametry. I teraz zobaczcie, jak Toshiba
zminiaturyzowała laptopa w 96 roku. To jest po prostu wow. No, biorąc pod uwagę, no, cholera jasna, jest masakra, nie? Fajnie to wygląda. I szczerze powiedziawszy, taka libretto, no kurde, za każdym razem, kiedy ją wyjmuję, robi na mnie niesamowite wrażenie. Także no wow dla Toshiby i jeszcze raz wow. I co? I szczerze powiedziawszy, teraz na koniec, mówię, no przyszło mi się chyba z Wami pożegnać, mówię po raz kolejny. Mówię, i cóż, jeżeli filmik się podobał, łapa w górę, jeżeli filmik się nie podobał, łapa w dół. Natomiast jeżeli ten content do Was trafia, wiecie co robić. Ładować subskrypcje, zresztą im więcej subów, tym weselej, tym nas więcej i tym więcej rzeczy możemy zdziałać na tym kanale, zwiększyć jakieś zasięgi, poznać nowych ludzi. Ze swojej strony na koniec jeszcze chciałbym jeszcze raz gorąco i mocno serdecznie podziękować Radkowi za panel, który mi przysłał, ponieważ gdyż dzięki niemu właśnie jest ten odcinek i dzięki niemu mogłem odrestaurować tę Toshibę do stanu takiego, jak widzicie tutaj na filmie. I tyle. Dzięki, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.